Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj bardzo, ale to naprawdę bardzo szybki obiad. Będą to takie pulpeciki, małe klopsiki, pulpeciki w sosie pomidorowym. Myślę, że to wszyscy lubią, nawet dzieci. I słuchajcie, od czego zaczynamy? Tu mam pół kilograma mięsa z łopatki wieprzowej. Do tego dodam czosnek. Wiecie, że to, czego nie lubicie, nie używacie, to nie musicie dodawać. Słuchajcie, ja wypróbuję sposób tego Marty z kanału Alpiland i zobaczymy. Czosnek nie obierałam i będziemy przeciskać. Ja tu już jeden przeciskam i powiem Wam, że to mi wyszło, tylko trzeba mieć malutkie te główki czosnku. O, i tu zostaje ta skorupka, a skorupki się pozbywamy. O. I następny czosnek wrzucam. Dajemy tyle czosnku po prostu, ile lubimy. I następny będziemy wyciskać. O. Ja sobie dam więcej, bo my lubimy czosnek. O, dobra. Jeszcze mam. Słuchajcie, do tego obok namoczyła mi się bułka, taka dość duża połówka bułki. Dobra, wystarczy czosnku. Resztę wrzucę troszkę czosnku jeszcze do sosu. O, dobra. Także działa, kochani, działa. Tutaj mam bułeczkę, ona się moczyła w wodzie, ja nie moczę w mleku, ale jeżeli ktoś moczy w mleku, oczywiście można pomoczyć w mleku. Bułkę muszę porządnie odcisnąć z wody. O. Jeżeli dacie za dużo bułki, to później będziecie mieli te klopsiki takie troszkę, jakby to powiedzieć, one będą trochę jak gąbka. Jeżeli dacie za dużo. To o, tyle dałam. Widzicie? Po odciśnięciu jest tyle, co się mieści. Nie mam dużej ręki, więc tyle dam bułki. O. Tak, do tego dam jedno jajko. O. Do tego dodam jeszcze przyprawy, no wiadomo, pieprz, sól, co tam naprawdę lubicie. Kto doprawiamy tak, jak lubimy. O, dałam soli, dałam pieprzu. O, dobrze. Sól, pieprz i ja dam trochę papryki, dlatego że sos pomidorowy lubi paprykę. O, dobra. Dodam jeszcze. Do sosu też będę dodawać paprykę. I słuchajcie, na grubym oczkach zetrę jedną małą cebulę. Możemy troszkę popłakać, ale mnie to nie bardzo rusza, więc o. Tego nie wyrzucę, po prostu zaraz skroję to też do sosu. Dobra. O. I słuchajcie, teraz będziemy to... nie, Jezu, jeszcze nie, patrzcie, zapomniałam. Ja przyszykowałam sobie i bym zapomniała. Dodajemy na pół kilo ze 3 łyżeczki, takie czubate. Raz, dwa, dwie, no 3 łyżeczki czubate mąki pszennej typ 450, 500 może być. I to tyle. To teraz bierzemy i będziemy wyrabiać na masę. Ja biorę już rękawiczkę. O, i wyrabiamy. Gdyby masa okazała się zbyt luźna, dodamy troszkę bułki tartej. Jeżeli będzie za mało, zobaczycie, że jest masa zbyt sucha, można dodać troszkę
wody. Może być nawet z tego, jak to się nazywa, z kranu, dlatego że i tak będziemy je gotować. Także ja wyrabiam i zobaczymy się, jak wyrobię. Już do Was wracam. Słuchajcie, dodałam 3 łyżeczki bułki tartej i jeżeli chcecie, żeby masa Wam się też tak nie rozwalała, słuchajcie, dodajcie nie dodajcie, tylko wyrabiajcie masę chociaż tak z 10 minut. Oto wtedy ten farsz robi się naprawdę taki kleisty. I teraz co ja robię? Słuchajcie, tu mam garnek, nieduży, bo niedużo mięsa. Garnek, wrzucam tutaj sobie tak, paprykę chili suszoną, 3 listki laurowe, 6 kuleczek ziela angielskiego. Policzyłam, bo ja później wyciągnę te kuleczki ziela, bo nie lubię później ich czuć pod zębami. I to nastawiam obok na gaz. Niech się zacznie pomału gotować mi. A my już się przenosimy. Patelnia jest. Na patelnię dajemy tłuszcz. Dajemy albo może być to odrobina jakiegoś dobrego smalcu, może być to też masło klarowane, ewentualnie olej. Ja właśnie rozpuszczam na patelni masło klarowane. Tutaj mam troszeczkę mąki pszennej, tej samej, co żeśmy dodawali. I teraz tak, moczymy ręce w wodzie, w zimnej i formujemy sobie pulpety nasze, czy to klopsiki. Wielkość jest dowolna, kształt też, czy one będą bardziej okrągłe, czy troszkę przyplaszczone, wszystko zależy od Was. Jeżeli jest właśnie, tak jak mówiłam, ciasto fajnie mięso fajnie wyrobione, to one będą się fajnie kleić, i nie będą się Wam rozpadać. Rozpadają się zazwyczaj tylko wtedy, kiedy właśnie są za krótko wyrabiane. I jak nam się tylko tłuszcz będzie gorący, to będziemy je smażyć. Ale mówię, za każdym razem moczymy ręce i formujemy. Wtedy fajnie nie będą nam się... Staramy się mniej więcej tej samej wielkości, żeby były. Jak jest nie jeszcze taki jak trzeba, to jeszcze raz obtulam. Proszę bardzo. I zaraz zobaczymy. Ja smażę na, nie wiem czy mówiłam, na maśle klarowanym. No i ładnie. Tak. Obsmażymy. Ja sobie tak troszkę spłaszczyłam, ale mówię, mogą być okrągłe, no jakie tylko sobie tam. I tak patrzę, że chyba ten garnek wzięłam jednak za mały na wodę, a to zaraz przyleję, nic nie szkodzi. I tak robimy wszystkie. Obsmażamy nasze pulpety z jednej i z drugiej strony do takiego zarumienienia. No, będzie po 3-4 minuty po jednej i po drugiej stronie. Słuchajcie, smażymy na takim średnim ogniu. No i teraz z drugiej strony tu mi jeszcze zostało, no może na 3-4. Także czekamy, aż się po tej stronie podsmażą. No i podsmażone nasze pulpety wsadzamy do garnka. Ja już garnek zmieniłam na troszkę większy. Tutaj woda się już nam zagotowała. I będę obsmażać pulpety, które mi zostaną i też one wylądują tu w garku.
tu mam ostatnie te 3 kotlety i tutaj skroiłam cebulę, tą, którą mi została z ścierania i jedną taką średnią i wsypię ją tu obok, żeby ją podsmażyć. Wsypuję w momencie wtedy, kiedy kotlety przewróciłam już na drugą stronę. I podsmażymy troszkę cebulkę na tym tłuszczyku. Nie dawajcie dużego ognia, żeby Wam się tłuszcz nie spalił, bo wtedy go nie wykorzystamy, a szkoda by było. Tak. W garku tutaj obok, na małym ogniu, już Wam pokazuję. Gotują się moje pulpeciki na małym ogniu. O. I zaraz dołożymy te pulpety i tą cebulkę, jak podsmażymy. Cebulka mi się fajnie podpiekła razem z tymi 3 pulpecikami. O. Tutaj mi się fajnie gotuje. I to z powrotem wyląduje razem z cebulką. Na małym ogniu gotujemy, słuchajcie, 20-25 minut. O. Także ja odstawiam na inny gaz po prostu. 20-25 minut jest wystarczająco. Pod przykryciem. A i jeszcze chciałam Wam powiedzieć, ja tam sobie wkroję w plasterki jeszcze 2 ząbki czosnku. Kto ma ochotę, niech sobie wkroi. Przez ten czas to tam nam się pulpety gotują, czy to klopsy, czy pulpety. Tutaj mam puszkę pomidorów 400 gram. I to są pomidory takie pokrojone, bez skórki chyba tu jest napisane, tak. O. Także 400 gram pomidorów ja mam. Gdybyście spróbowali i za mało pomidorowego, to dołożyć po prostu łyżkę przecieru pomidorowego, bo też można. Do tego tutaj dodam troszkę jeszcze papryki. Z łyżeczkę papryki słodkiej, czerwonej. O. Sos i tak będziemy jeszcze doprawiać do smaku. I powiem Wam, że żeby nie zagęszczać tak sosu mąką czy czymś innym, to zobaczyłam, że mam w lodówce, słuchajcie, malutką cukinię. Cukinia lubi pomidory i pomidory lubią cukinię, więc ja sobie na tarce po prostu ze skórką, bo to jest młodziutka, fajna cukinia, zetrę cukinię. Ona nam fajnie zagęści sos. I przemycę też troszkę warzyw. Cukinia naprawdę, nieraz się robi leczo z cukinii, jak jest sezon, to daje się właśnie pomidorów, bo cukinia lubi pomidory i odwrotnie, pomidory lubią sąsiedztwo cukinii w potrawach. O, także sobie zagęszczę cukinią. No i ekstra. Patrzcie, jak fajnie. Tak wymieszam i mamy już gotowe. Jak pulpeciki będą nasze już gotowe, to damy to, co tutaj mamy. Także pulpety gotujemy, widzimy się za 20-25 minut. Dwadzieścia minut minęło. Słuchajcie, pulpeciki są już ugotowane, bo one naprawdę szybko. I ja teraz będę dawać to, co żeśmy przygotowali. To znaczy pomidorki i jedną startą cukinię i gotujemy to około 5-7 minut. Można po 5-7 minutach dodać sobie troszkę śmietany. Także widzimy się za 5-7 minut na malutkim ogniu.
Słuchajcie, tu mam troszeczkę śmietany. Gaz odłączyłam. Tu mam śmietanę 30, tu jest, nie wiem, no 50 śmietany, może troszkę więcej. Troszkę ją zahartujemy. O, dobrze, chociaż nie powinna nam się zważyć 30, ale lepiej dmuchać na zimne. Tak. O. Wlejemy. Kto nie lubi śmietany, oczywiście nie musi. Ja lubię ze śmietanką. O. Słuchajcie. I sosik fajnie zagęszczony. O, jeszcze patrzcie, kulka mi się znalazła. To już ostatnia, bo jedną szukałam i się znalazła. I mamy fajny sosik. Jeżeli komuś za mało pomidorów, można dać taki zwykły, taką zwykłą łyżkę gęstego przecieru pomidorowego. Ale dla nas może być tak. I on do jutra jeszcze, bo wiadomo, że tyle się nie zje, on do jutra będzie jeszcze bardziej gęsty. Dlatego ja nie będę go już niczym zagęszczać, bo on do jutra mi zgęstnieje. Jeszcze bardziej. Dzisiaj będziemy mieli troszkę rzadszy, pralka pierze i dlatego tak stuka. A jutro będzie jeszcze bardziej gęsty. Można bardzo dobrze smakuje z ryżem, z makaronem ten sos, z ziemniaczkami, naprawdę pyszny. Także jak się przepis podobał, ja doprawiłam jeszcze solą i pieprzem. Ale jak lubicie jakiekolwiek inne przyprawy, to można dodać. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia. Pa, pa!